Jestem właśnie w Chinach i za mną znajduje się jeden z najbardziej kontrowersyjnych parków rozrywki na świecie, który w prostym tłumaczeniu nazywany jest Królestwem Karłów. Jest to park rozrywki, w którym głównymi aktorami oraz pracownikami są osoby niskorosłe. Przez zachodnie media i organizacje to miejsce nazywane jest ludzkim zoo, w którym osoby te wykorzystywane są w celach zarobkowych. Z drugiej strony sam park twierdzi, że jest to miejsce, które daje możliwość pracy i zamieszkania osobom niskorosłym, a oni sami w żaden sposób nie są tutaj wykorzystywani. Przyjechałem tu, żeby Wam pokazać, jak to miejsce wygląda naprawdę oraz żeby porozmawiać się z pracownikami i przekonać się, co oni sądzą o tym miejscu. Park rozrywki Dwarfs Empire znajduje się na południu Chin, w prowincji Yunnan. Założycielem parku jest biznesmen Cheng Mingjing, który według historii pewnego dnia jadąc pociągiem napotkał osobę niskorosłą. Osoba ta w wieku 9 lat uciekła ze swojej wioski z powodu prześladowań. Po czasie również z racji swojego wzrostu nie mogła znaleźć żadnej pracy i czuła się wykluczona ze społeczeństwa. Historia tej osoby poruszyła Chena na tyle, że postanowił on pomóc ludziom cierpiącym na niskorosłość i wybudował park rozrywki, dający im możliwość pracy oraz mieszkania. Jesteśmy. O, ładnie to wygląda, nie? No, to bym powiedziała, że to jest taki trochę ich Disneyland, bo tu no. masz tu całe takie logo, właśnie tutaj nazwa. Wszystko jest typowo zrobione pod dzieci. Dopiero jeszcze wchodzimy do tego parku. Podobno ten park jest bardzo, bardzo duży. Także jestem ciekaw. A zobaczcie, tutaj wszędzie latają motyle. To jest taka w sumie motylarnia. No, dość ciekawe miejsce, ciekawe się zaczyna. Ogólnie dzisiaj mamy poniedziałek, no i jest dosyć pusto. Jestem ciekaw, czy to będzie miało jakiś wpływ na te atrakcje tutaj. Mam nadzieję, że nie, no bo chciałbym Wam pokazać jak najwięcej, jak ten park wygląda. Tam parę osób jest, na parkingu było parę samochodów. O, patrzcie na to. I Mamy. think there's someone inside. A, he's walking, patrzcie. Tam ktoś jest w środku. Wystraszyłaś się? Troszkę, ale ja już jak tam staliśmy, to widziałam, że on siadał, więc wiedziałam, że tu ktoś jest. Tutaj możecie zobaczyć, że park podzielony jest na różne takie strefy. No i teraz jesteśmy w strefie krainy elfów. Za 5 minut zaczyna się pierwszy jakiś pokaz. Także idziemy zobaczyć, jak to będzie wyglądać. No, także tam był taki ala pierwszy pokaz, na który się trochę spóźniliśmy, ale mogliście już mniej więcej zobaczyć, jak to wygląda. Jest jakiś motyw przewodni, no i pracownicy, osoby niskorosłe przebierają się w ten motyw przewodni i na koniec występu można było zrobić sobie wspólne zdjęcie. 你们好，我叫潘潘，我今年28岁了，在这里工作已经2年多了。我的角色就是这个小镇的居民。 Hello everyone，我叫许慧琳，我在这里已经2 year，然后2年了。我在这里的角色是主唱。从大学毕业之后，然后实习的话没有适合自己的工作，然后就无意中刷视频的时候就看到小生活，然后就想来抱着试一试的态度，然后过来了。来这里之前在外面就是。上完学之后就实习，就是当客服，天天被别人骂，然后就心里本来就是现实生活中就遭歧视，然后工作也被别人弄，就心里很那个什么。 Przez wieki w Chinach wierzono, że osoby cierpiące na karłowatość przynoszą nieszczęście. Dlatego niektóre rodziny decydowały się ukrywać swoje dzieci. Ludzie ci byli zmuszeni do życia w izolacji od społeczeństwa, aby rodzina mogła zachować swój honor. Jeszcze nie tak dawno w Chinach obowiązywała również polityka jednego dziecka. Dla rodzin ważne było, aby to jedyne dziecko było zdrowe i silne, by mogło kontynuować dziedzictwo rodziny. Niestety, dzieci rodzące się z niepełnosprawnością często były porzucane lub zabijane. Dziś na szczęście Chiny są już na innym poziomie rozwoju społecznego. Niestety jednak osoby niskorosłe wciąż bywają wyśmiewane i nadal mają trudności ze znalezieniem pracy. Tutaj możecie zobaczyć, są takie małe domki porobione, takie trochę domki hobbitów. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda w środku. Co my tutaj mamy? To jak taki jakby kawiarnia? Kawiarnia Tak chyba, nie? wygląda. Takie jakby po prostu atrapy zrobione, takich różnych mini Tak. domków i każdy ma jakiś inny wystrój, inne wnętrze. No, dość ciekawe, nie? Giant here. We are giant. Almost look at your head. Like, Tutaj mamy taki pierwszy domek hobbitów. Uwaga na głowę. Wychodzimy. Zaraz zobaczymy jakiś kolejny. Dobra, zobaczmy tutaj, co mamy.
To chyba jest prawdziwy sklep, bo tu normalnie są ceny przy tych torbach. To Tak? są jakieś takie torby skórzane i Aha. tutaj są paski, czyli to jest jakiś taki ale rzemieślniczy domek i tu takie I są można nawet, kupić rzeczy. siodła dla koni. Spoko. Tutaj macie ceny, paski skórzane, torebki jakieś. Zastanawiam się, czy normalnie oni tutaj siedzą, tylko po prostu z racji, że jesteśmy rano, jest poniedziałek i nie ma tyle ludzi, to właśnie są... To tu nie ma pracowników, Nie ma nie? pracowników, no. No, także te wszystkie takie domki na wzór domków hobbitów, no to w większości są sklepy. Można właśnie sobie wejść i kupić różne rzeczy. Co ciekawe, całe to królestwo jest położone wysoko w górach. No i jak możecie zobaczyć, trzeba tu się nachodzić. Wszędzie są jakieś schody. W parku oprócz występów można znaleźć również sporo atrakcji dla dzieci. Tak, nie ma takich atrakcji typu karuzele, takie jak w Disneylandzie, ale są inne atrakcje. Tam widzę jest jakiś cały plac zabaw dla dzieci. Tu są właśnie te takie... Trampoliny są. Tak. Widzieliśmy było- gdzieś na zdjęciach, że są też jakieś takie zjazdy pontonem gdzieś. No to tutaj, za nami. Aha, tutaj, no, się zjeżdża. Tam Tak. też jakiś ala zipline chyba jest. Czy sporo atrakcji No. nawet, nie? Tylko wiadomo, no dzisiaj to już tak jak mówiłem jest poniedziałek i jest bardzo mało ludzi. Dlatego trochę wygląda to jak jakiś taki Opuszczony. opuszczony park, no ale to normalnie tak nie jest. So Bruce, you came here also with your family. What do you think about this park? When I first came here with my family, I felt this is a great place with a lot of fun. Especially those decorations, they are really cute. Yeah. The kids are really love it. And what do you think, for example, about the little people? I see them like artists. When you see their show, you'll find out that they really put a lot of work on it. Yes. So it looks like professional actors. Tutaj za mną możecie zobaczyć, jak wygląda próba przed przedstawieniami. Tam możecie zobaczyć, faceci trenują układ. Za jakąś godzinę, półtorej jest kolejny występ. Zobaczymy, jak będzie ten wyglądał, czy będzie taki sam jak ten poprzedni, czy jednak będzie jakiś inny układ. Wydaje mi się, że będzie inny układ, bo już widzę, że trenują coś innego, także jestem ciekaw, jak to wyjdzie. 我最喜欢的部分就是演出的时候和小朋友互动，因为他们对你的那种喜欢是最真挚的，很明确的表达，所以你和他们互动的时候，你能明确的感受到自己的价值，你是能带给他们快乐的，所以这是我最喜欢的部分。 No to zaczynamy przedstawienie. Jest naprawdę sporo aktorów tutaj. No, nie spodziewałem się, że tylu ich tutaj będzie. Nie no, powiem wam, że do tej pory fajnie to wygląda. Naprawdę dużo się dzieje na tym przedstawieniu. Tutaj, jak możecie zobaczyć, aktorzy przyszli do publiczności i zabierają ludzi na scenę. Ja też chcę. Tak, idziemy! Do środka? Idziemy! Jedziemy jak na polskim weselu! No to jesteśmy po pierwszym przedstawieniu. Działo się dużo. Dużo, tak. I przedstawienie, i impreza. Impreza, tak, no my to byliśmy w szoku. Na początku to wiadomo, zaczęło się tak spokojnie, niewinnie, taki trochę musical. Później przyszedł król, pokazał swoje wojska, no i zaczęła się impreza. Co ciekawe, ja się nie spodziewałem, że ci aktorzy właśnie biorą ludzi z publiczności tam na scenę, żeby się z nimi razem bawić, także fajnie. Tak, ciekawe. Na razie na plus, idziemy dalej. And do you remember the first time that you came here? What was your feeling? 第一次的感觉就是永远忘不了，因为我们在外面就是一个异类嘛，就是因为身体特殊嘛，在这里突然发现了一个
巨大的就是跟我们一样的小伙伴们，就像一个大家庭一样，然后就很快的就能融入在这里，就一点都不怯场。 Tak chodząc po tym parku próbuję też dostrzec, jak reagują chińscy turyści, czy też goście tego parku na osoby niskorosłe. Wiecie, byłem ciekawy po prostu, czy oni będą się z nich śmiali, czy będą ich tak, wiesz, wytykać palcami i tak dalej, ale muszę wam powiedzieć, że do tej pory nie spotkałem nic takiego negatywnego. Bardziej podziwiają po prostu te występy. Tak samo dzieci. Pomimo poniedziałku też jest sporo małych dzieci i widać, że po prostu z zaciekawieniem oglądają te występy. Wydaje mi się, że w takich miejscach, gdzie pracują osoby po prostu niepełnosprawne, bardzo ważne jest po prostu wychowanie dzieci. No i tutaj oczywiście wchodzi w grę edukacja, którą rodzice muszą przekazać swoim dzieciom, żeby po prostu te dzieci wiedziały, że te osoby niskorosłe to są artyści, czy też aktorzy i to są dorosłe osoby, więc ważne jest, żeby traktować tych ludzi na równi i traktować ich po prostu jako artystów. 在这里工作不开心的话，就是偶尔会有一些游客在称呼上会对我们造成一些困扰，还有手势，他就这对样一些手势啊， ，this 这。 其实这些对我们困扰还是比较大，这就是比较不开心的事情。 Dobra, pokażemy wam teraz, jak te osoby niskorosłe tutaj mieszkają. Zaprosili nas do siebie, także jesteśmy bardzo wdzięczni. Jesteśmy bardzo wdzięczni, ale też ciekawi i bardzo się cieszę, że nas tu zaprosili, bo będę mógł wam pokazać. It's all the entertainment stuff. Stuff. Okej. The company provide for them. So Okay. you assemble, not yet open assembly. more and more Follow me, follow me. Okej. Go. Go. Entertainment. Tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda ich kuchnia. Wszystko jest fajnie przystosowane do ich wzrostu. Jak możecie zobaczyć, blat w kuchni jest bardzo niski i dzięki temu mogą sobie po prostu bez problemu fajnie gotować. We even have little. Idziemy teraz do pokoju i pokażemy wam, jak oni mieszkają, jak wygląda ich pokój. Chodźmy tutaj. Jak możecie zobaczyć, wszystko jest fajnie przystosowane do ich wzrostu. Tutaj, jak możecie zobaczyć, materac też jest bardzo niski, więc łatwo mogą sobie po prostu wejść. No i ładnie posprzątane. Myślę, że fajnie, że mają takie miejsce właśnie, że mogą mieszkać bez problemu, tak? No bo jednak to są osoby, które, no nie oszukujmy się, muszą mieć rzeczy przystosowane do ich wzrostu, żeby po prostu mogli łatwiej żyć. Tutaj możecie zobaczyć, są inni jeszcze pracownicy, jedzą kolację, nie będziemy już im przeszkadzać. Ale cieszę się, że nas tutaj wpuścili i że mogłem wam pokazać, jak tacy ludzie tutaj żyją. 虽然生活很苦很平淡，但是我们要在平淡中习惯这种生活。没有人能拯救你，只能自己来拯救自己，自己习惯这种生活。反正就是反正还有一个我们这里一个电视剧比较火，有一句，只要明天比今天好一点，那就很好了。 Po spędzeniu całego dnia tutaj, rozmowach z aktorami, odniosłem wrażenie, że dla niektórych z nich to miejsce naprawdę stało się drugim domem, które daje im pracę i poczucie wspólnoty. Mimo to, moim zdaniem, wciąż pozostaje ono dość kontrowersyjne, bo zdarzają się tu odwiedzający, którzy przyjeżdżają tu głównie po to, by się z tych ludzi pośmiać. Bardzo jestem ciekaw waszej opinii, co wy sądzicie na temat tego parku po obejrzeniu tego materiału, także dajcie koniecznie znać w komentarzach.